5 dni temu zaczęliśmy naszą przygodę w Kanadzie. Wybraliśmy się na lodowiec Athabasca, jednym z 23 pojazdów, jakie istnieją na świecie. Jechaliśmy najpiękniejszą drogą świata, Icefields Parkway. Po raz pierwszy zobaczyliśmy piękno jezior Moraine i Louise. Zostaliśmy ciepło przywitani przez renifera w miasteczku Banff. Jedziemy ulicą, a tutaj chodnikiem sobie idzie o taki ziomeczek. Skorzystaliśmy z gondoli w Banff, żeby podziwiać takie widoki. Zobaczyliśmy kilka przepięknych jezior, a teraz mamy jeszcze 13 dni, żeby zagłębić się w kulturę Kanady. Fires are still burning. Overnight, a wall of flames 100 meters high, moving kilometers in just minutes. Był zamiar, żeby odwiedzić Jasper, jednak największy od 100 lat pożar w tym miasteczku zmusił 25 000 ludzi do ewakuacji, a nas do zmiany planów. Okej, także opuściliśmy miasteczko Banff i wylądowaliśmy tutaj. To będzie nasz dom przez następne 2 noce. Gdzie to jest? Johnson Canyon Lodge. I teraz tak, to jest nasz domek. To już jest raz. Bliżej natury nie da się być. Tutaj jest ścieżka, która prowadzi do Johnson Canyon Falls. Także będziemy jutro prawdopodobnie rano wstaniemy i będziemy się kręcić w tych okolicach. Super. Stąd już widzę znak. Uwaga na niedźwiedzie. Także może być ciekawie. Może spotkamy trochę dzikiej zwierzyny. Zobaczymy jutro. A teraz chodźmy do środka. Także tak wygląda środek. Pokój gościnny, sofka, telewizor, kominek. Także dzisiaj wieczorkiem odpalimy sobie kominek, zrobimy trochę klimatu, jak się wchodzi do domu, czuć drewno palone, fajny klimacik. I teraz tak, tutaj mamy sypialnię z widokiem na las, drzewa. Tutaj łazienka z wanną. Wieczorem pokręciliśmy się po okolicy i poszliśmy do sklepu z pamiątkami. Można tu kupić jedzenie, ale jest 2-3 razy drożej niż w najbliższym mieście. Żarówka Coca-Coli. Tego się nie spodziewałem. Jest także opcja cofnąć się 20 lat w czasie i wypożyczyć DVD. Troszkę późno dzisiaj, dlatego jutro idziemy na Johnson Canyon Trail. Idziemy odkryć kanion Johnson. Opuszczamy naszą kabinę i od razu wchodzimy na ścieżkę, która poprowadzi nas właśnie tam. Tutaj jest od razu ostrzeżenie niedźwiedzie. 7 różnych przypadków było, jak niedźwiedzie podchodzili do ludzi. Nie wiem w jaki sposób. Nie jest opisane za bardzo. Około 50 metrów od naszego noclegu, naszej kabiny. Zobaczcie. Jest ścieżka, główna ścieżka. Canyon Johnston jest bardzo popularnym miejscem. Nawet pogoda nie powstrzymuje turystów, żeby tutaj przyjeżdżać. Jest minimalny deszcz, a mimo wszystko w ciągu ostatnich 2 minut widziałem może ze 30 osób. I cały czas ludzie wracają i idą w tamtą stronę. Ścieżka prowadzi nas wzdłuż rzeki Bow. Zobaczcie sami. Dolny wodospad 300 metrów, górny wodospad 1600 i Inkpots, nie jestem pewny co to jest, 4600 metrów. Dotarliśmy do dolnych wodospadów, jest przepięknie, ale tak jak się spodziewaliśmy, jest kolejka, żeby zrobić to jedno wymarzone zdjęcie.
dotarliśmy. Głośno, strasznie głośno tutaj. Czy warto pół godziny czekać? Na nie ocencie. Ale jest wrażenie, jest power. Fajne przeżycie. Głośno. Tylko czujesz tą presję czasu związaną z tym, że taka grupa ludzi czeka za tobą. Górne wodospady 530 metrów i Ink Pots 3,5 km. Także zobaczymy, czy udawać się w tamtą stronę. Trochę daleko i trochę późno. I niedźwiedzie w okolicy. Ola jest zadowolona, także wszystko jest wszystko, nie? Stawiliśmy na wodospady górne. Jest mała kolejka, nie aż kilka osób tylko w porównaniu do dolnych wodospadów, ale jest przepięknie, także warto przybyć. Także mamy punkt widokowy na wodospady za 150 metrów i Ink Pot za 3 km. To też taki halo punkt widokowy trochę wyżej. A tutaj tak na serio, zobaczcie, drzewo się zawaliło. Także zostało nam 10-15 minut. Im wyżej jesteśmy, tym lepsze widoki. Zobaczcie na to. Góry pokryte śniegiem. Coś pięknego. Co minutę, może dwie, mijamy ludzi, ale to jest dobry znak z tego względu, że są mniejsze szanse, że dzika zwierzyna się zaatakuje, jak jest dużo ludzi na szlaku. Na kłoniach tędy. Człowieki tędy. Okej, dotarliśmy do Ink Pots. Zajęło nam to trochę ponad 2 godzinki. Dystans prawie 6 km. Niesamowite widoki. Widzimy góry pokryte śniegiem. Dlaczego? Wczoraj w nocy padał śnieg. Przypomnę tylko, że 3 dni temu jak dotarliśmy tutaj było 30 stopni. Dzisiaj rano w nocy było 0 albo nawet -1. Także różnica temperatur. Góry jak najbardziej zrozumiałe. Dobra, idziemy troszkę dalej jeszcze. Tutaj prosi się to o morsowanko. Tylko trochę daleko trzeba wracać. Także Ink Pots, przepiękne miejsce, trochę daleko, 6 km, ale trochę ruchu nikomu nie zaszkodzi. Opuszczamy Ink Pots i jest przed nami jakieś 6 km przez las. Po całym dniu wstąpiliśmy do restauracji. W tym samym budynku znajduje się także sklep z pamiątkami. Zaczynamy od zupki. Do tego zamówiliśmy rybę, strąga i żeberka, barbecue. Także czekamy na drugie dania, ale zaczynamy od zupki pomidorowo-kurczakowo-ryżowej. O, love. Thank you. Jak zupka? Dobra. Mega dobra. Ciepła, to jest bardzo ważne po całym dniu chodzenia w deszczu. Smacznego. Także spróbujmy żeberka. Niesamowite. Palone. Coś pięknego. Jeśli chodzi o parking, widzimy go tutaj. Kosztuje $15 na dzień. No chyba, że tak jak my zostajecie w kabinach, wtedy macie darmowy parking. I teraz tak, sposób w jaki płacicie, albo w oficie, albo w coffee shopie tam z tyłu. Także jak już zapłacicie, dostaniecie pas, który wygląda tak. Okej, jedziemy dalej. Zaczynamy prawdopodobnie najtrudniejszy dzień. Idziemy w stronę jeziora O'Hara. Tam jest
parking. Tam widzimy w oddali autobus. Żeby się dostać na ten autobus, trzeba zrobić rezerwację co najmniej 3 miesiące przed. Także rezerwacje otwierają się w marcu każdego roku. Rozchodzą się jak świeże bułki w ciągu kilku minut. Także pytaliśmy się pani, niestety nie ma opcji, żeby się z nimi zabrać. There is no chance, unfortunately. Without No. a reservation, you have to hike in if you want to go. Aczkolwiek jest szansa, że może wrócimy z nimi. Bilet powrotny kosztuje $15. Zaczynamy od wysokości 1600 metrów i idziemy w górę. Także zrobiliśmy 1 km, 10 zostało. Przepiękna pogoda. Mgła, ale zaraz się rozjaśni. 2 km z takim widokiem na taką górkę. Także prawie w połowie drogi, 5 km praktycznie. Jak się czujemy? No weź się dobrze czujemy. Takie widoki to naprawdę warto. Pięć kilometrów, atencjone. Jesteśmy w Yoho National Park, czyli w Narodowym Parku Yoho. Zostało nam 6 km do jeziora O'Hara. Jest tu napisane, że 1 do 2 godzin. Jedną stronę. No i informacja, że nie wolno na rowerach jeździć tędy. Czyli są tylko dwie opcje. Shuttle bus, czyli autobus, albo na piechotkę 11 km w jedną stronę. Sześć kilometrów. 7 km. Także zrobiliśmy 9 km. Zostały nam 2. Także zapomniałem wspomnieć, że jest także trzecia droga, żeby się dostać nad jezioro O'Hara. Helikopter. Widać, zrobiliśmy 10 km. Zostało nam 1. Schodzimy z głównej drogi. Tam jest campsite, czyli pole namiotowe. I tutaj mamy znak, żeby wejść w lasek. Idziemy w stronę Lake O'Hara. Znak na Lake O'Hara, także idziemy tędy, wzdłuż rzeczki. Pięknie. Zwróćcie uwagę na to, jak czysta ta woda jest. Coś pięknego. A więc dotarliśmy do Lake O'Hara. Jest przepięknie. Zajęło nam to 2 godziny 40 minut i przeszliśmy 11 km. A kolory wody, coś niesamowitego. Tylko jest dużo muszek, które gryzą. Jesteśmy nad jeziorem O'Hara, jest przepięknie, tam widzimy domki, ale nie zatrzymujemy się tutaj, bo idziemy w jeszcze lepszy punkt widokowy. Także gdzie będziemy widzieć jezioro O'Hara i jezioro Mary. Także idziemy w stronę Mary Lake, Opatin Plateau i tam jest punkt widokowy, tą drogą. A tu tak wygląda z drugiej strony. To jest coś pięknego, zobaczcie sami. W połowie drogi Lake O'Hara w prawo skręcamy na jezioro Mary. – 11 km do jeziora O'Hara było łatwe, w miarę łatwe, natomiast dalej, jak już chcecie iść w stronę jeziora Mary i trochę wyżej, no to już droga nie jest tak łatwa, jest dosyć stromo, dużo skałek, tak to wygląda. Rozmawialiśmy tutaj z ludźmi, jesteśmy w połowie drogi, stąd już są piękne widoki, ale gdzie mamy dojść? Myśleliśmy, że w tamtą stronę, ale się myliliśmy, bo mamy dojść. O, tam. O, tu. Nie, sorry. Tu. Na samą górę. I tu jest punkt widokowy. I stamtąd będziemy robić fajne fotki i wideo. Także wchodzimy. Przepiękne widoki po drodze. Ale co chciałem wam pokazać, to tutaj. Tą skałkę wygląda trochę, tak słońce odbija i wygląda jak lodowiec. I wygląda, przypomina mi bottleneck na górze K2 w Pakistanie. Więc tak, stamtąd przyszliśmy. Tędy. Idziemy tam. Także minuta przerwy. Naprawdę nie jest to łatwe. Stromo.
Także idziemy w stronę Opawin Prospect. Tą drogą. Zobaczcie dookoła, co się dzieje. Także możemy zobaczyć tutaj śnieg. A dlaczego tak się dzieje? Bo padało przedwczoraj w nocy. Dotarliśmy do pierwszego punktu. Naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie tam. Coś pięknego. Słońce na chwilę zaszło, ale spokojnie, poczekamy chwilę, może się przejaśni. Także dotarliśmy do końcowego punktu. Zajęło nam to 4 godziny, 4 minuty. Przeszliśmy dystans 14 km od parkingu. Paliliśmy jakieś 2 miliony kalorii, ale było warto. Widzimy stąd jezioro O'Hara, jezioro Mary i wszystkie góry dookoła. Także plan teraz jest taki, rozłożymy piknik, zjemy coś, naładujemy baterię, zanim udamy się w drogę powrotną. Może jeszcze uda się poworsować trochę w jeziorku O'Hara. Tak jak mówiłem, trochę jesteśmy zmęczeni. Przepiękne zwierzę. Wow, niesamowite. Dzika zwierzyna. W końcu doczekaliśmy się. Zajęło nam tydzień, ale super. Jeśli wiecie, jak się to nazywa, zwierzątko, w komentarzach pod wideo. Jedna zauważalna różnica między tym jeziorem a większościami jezior w okolicy Banff jest taka, że jest dużo mniej ludzi, dużo mniej turystów. Dlaczego tak się dzieje? Bo bardzo ciężko jest tutaj się dostać. Jest 11 km na piechotę lub autobus, który musisz zarezerwować co najmniej 3 miesiące przed, lub helikopter, co nie jest najtańszą opcją. Jesteśmy koło Lake O'Hara Lodge i zajmie nam około 3 godzinki, niecałe, 11 km, żeby dojść do parkingu, także spory kawałek drogi przed nami. Miejmy nadzieję, że w busie będzie trochę miejsca i ktoś się zatrzyma po drodze. Następny bus jest za godzinę, także może w połowie drogi ktoś się zlituje i się zatrzyma. Jak nie, no to dojdziemy do samego końca. Wspomniałem o głównej różnicy, jeśli chodzi o liczbę turystów, jakie odwiedzają Lake O'Hara. Także dzisiaj widzieliśmy może 20-30 osób łącznie, w przeciwieństwie do Lake Louise lub Lake Moraine, gdzie widzieliśmy spokojnie 1000-2000 na każdym z jezior. Także ta tabliczka tam, Attenzione, oznacza, że zostało nam 5 km, a 6 zrobiliśmy właśnie, tak, gdzie jest dobrze, dobre tempo. Damy radę! Wszyscy tu! Pusto miał. Widzę przecież. Ja wziąłam buty. Tutaj. Staraliśmy się właśnie złapać stopa. Kierowca się nie zatrzymał, prawdopodobnie dlatego, że autobus był pełny, albo nie może kogoś zabierać po drodze. Dotarliśmy na parking. Zajęło nam to 7 godzin 38 minut samego chodzenia, plus czas, który spędziliśmy tam odpoczywając, robiąc zdjęcia, wideo, czyli łącznie 10-godzinny dzień, dużo chodzenia, ogólnie dystans ponad 27 km przeszliśmy dzisiaj, także chyba najwięcej, ile do tej pory przeszedłem w jeden dzień. Całkiem możliwe, że podobny dystans udało się przebyć w okolicy Mount Everest. Tyle na dzisiaj. Jesteśmy zmęczeni, także wydaje mi się, że hotel, prysznic i spać. A jednak udaliśmy się w jeszcze jedno miejsce.
Że następnym miejscem, które warto jest odwiedzić, to jest Morant Care, czyli miejsce znane z fotografii, jednej poszczególnej fotografii, a mianowicie tędy przyjeżdża pociąg Canada Pacific Railway, czyli pociąg, który jedzie z Pacyfiku do Atlantyku. Także mamy dużo szczęścia, bo jeździ tych pociągów chyba kilka dziennie tylko i jesteśmy tutaj 20 sekund i akurat jedzie. Także mega fart, mega fart. I tych wagonów jest, nie wiem, 100, 200, cały czas jadą. Także to jest niesamowite. Ze 100 już przejechało spokojnie. I końca nie widać. With me I've got Evan. Hi. And Evan is actually, his hobby is to chase the train. So can you tell us a bit more about this train actually, this specific train? I don't know the train number, but I know that was a grain train, so most of them come from Calgary, Okay, and they're made in Calgary, and they go through the Rockies, and they go to Vancouver. okay, That's okay. where they export all the grain to like Japan. And, Oh wow. So you mentioned about the engines. So there's 3 engines for this specific train, and how many wagons? How you say it? Cars. Yeah. That train probably has about 130 cars or 120. That's crazy. And the 2 lead units, each of them is 4,400 horsepower, and the one on the rear is 4,300 horsepower. Oh wow, that's crazy. This is crazy. Okay, thank you for a bit of the information. Thanks. Jesteśmy koło jeziora Louise. Tutaj widzimy hotel Fairmont Chateau i plan jest taki, żeby pójść na Fairview Lookout, czyli punkt widokowy na jezioro i na hotel. Dystans 1,1 km i powinno nam to zająć około 20-25 minut. Idziemy tędy. Także dotarliśmy na górę Fairview Lookout, punkt widokowy na Lake Louise i na Fairmont Chateau Hotel. Także idziemy teraz na herbatę do Fairmont Chateau. Co najmniej 3 tygodnie przed trzeba zarezerwować stolik, jeśli chcecie iść na herbatę tutaj do tego hotelu. Także pierwsze dostajesz kieliszek Prosecco. Mamy tutaj klepsydrę do odmierzania, jak długo dana herbata ma się parzyć. Także ja wybrałem herbatę, która się nazywa Sencha, japońska herbatka, a moja lepsza połówka wybrała Earl Greya. Przynieśli nam coś do jedzenia, sandwicze, croissanty, sosy, coś na słodko, plus herbatka. Jak na razie mega dobre, pyszne. Krosą z kurczakiem, grzanka z szynką, parmazan. Pięknie. Nadszedł czas na ulubioną część całego posiłku. Kawka. To jest pistacja. Beautiful. Przepyszne. Pycha. Okej, właśnie skończyliśmy afternoon tea w hotelu Fairmont Chateau. Niesamowite. Jeśli chodzi o cenę, $110 za osobę. Wiem, trochę dużo, ale prawda jest taka, że robisz to raz w życiu. Tym bardziej, że masz piękne widoki na jezioro Louise i otaczające góry. Nawet toaleta na chwilę obecną jest zamknięta. Dlaczego? Bo ktoś tam sprząta. A sprzątają tam chyba po każdym, kto używa. Jest niesamowite. Idziesz i są zwinięte papiery toaletowe w trójkąt, żeby pokazać, że nikt wcześniej tego nie używał. Niesamowite. Coś pięknego. Zobaczcie wnętrze. No nie wiadomo, czy to. Także robimy coś, czego nie powinniśmy robić. Wzięliśmy windę na dół i teraz chodzimy na zewnątrz, na ogród. Access to the lakefront restaurant and shops. Także tutaj krzesełeczka, można sobie usiąść, tylko dla gości, ale obeszliśmy system, także jest dobrze. Chwilę posiedzimy, książeczka z takim widokiem. Czego więcej chcieć. Właściwie to moja lepsza połówka tutaj zostaje, a ja chyba idę zdobywać góry. Może uda się jakiegoś niedźwiedzia fotografować. Zobaczmy. Także pierwsza opcja jest Lake Agnes, jezioro Agnes, 3,5 km. Druga opcja Plain of Six Glacier, czyli 6 lodowców widocznych z punktu i to jest 5,6 km stąd. Także idziemy 3,5 godziny, zobaczmy ile jesteśmy w stanie zrobić.
Na początku trasa jest łatwa, idziemy po prostej drodze i za niedługo zaczniemy wchodzić do góry. Jesteśmy na wysokości 1750 metrów, idziemy wzdłuż jeziora Louis. O, ludzie jacyś pływają. Nice, warm? Oh no, it's super warm. Oh yeah, super warm, yeah. You should come in. It's nice. I was thinking that yesterday. Idziemy wzdłuż jeziora cały czas. Z tyłu widzimy hotel Fairmont Chateau. Idziemy do końca jeziora i tam wkręcimy w prawo i podobno jest trochę stromo, ale widoki są warte. Nie wiem, czy dam radę, bo jest 6 km. To jestem w stanie zrobić po prostej drodze, ale jeśli chodzi o góry, nie jestem pewny. Dotarliśmy do końca jeziora Louis. Tutaj poszło nam w miarę szybko, bo droga była cały czas prosta. Stąd jedyna droga to jest droga w górę. Zostało nam, wydaje mi się, że około 4 km do Plain of the Six Glacier, czyli do 6 lodowców. Także idziemy, a po drodze możemy napotkać niedźwiedzia. Tam był znak, że jest ryzyko lawiny. Można zobaczyć dlaczego. Możemy zaobserwować, ludzie tutaj wspinają się po skałkach. Zobaczcie na to. Z tego punktu widzimy całe jezioro Louis. Pięknie. Wow, łódka, która znajduje się na wpływie do jeziora Louis. Robiło się trochę wiecznie. Także widzimy wodospady, ale nie ma czasu się zatrzymywać. Idziemy dalej. Dobra, także idziemy na razie 45 minut niecałe. Idziemy, prawie biegniemy. 2,1 km zostało do 6 lodowców. Ok, także mamy kilometr, może 1,5 do końca. Prawie że biegnę, ale dla tych widoków zobaczcie sami. Lodowce u góry. Coś pięknego, coś pięknego. Także ta droga jest trochę śliska, mokro jest. Także trzeba troszkę uważać. We've got the Angus with me over here. He's from New Zealand and he's gonna do haka. Yeah. Come on. Komoty, kiora, kiora. Komoty, kiora. Oh, There you go. beautiful, beautiful, thank you. A więc jesteśmy na wysokości 2079 metrów. Dotarliśmy godzinę 19 minut, tam mamy tea house, domek, gdzie można się napić herbaty z widokiem na 6 lodowców. Trasa, która normalnie powinna zająć 2 godziny, 2,5 w sumie, bo było napisane 4-5 godzin cała trasa w tom i z powrotem. Także prawie biegłem, bicie serca w okolicach 170 cały czas. Także możemy stąd zaobserwować górę Wiktorię, niższą Wiktorię, górę Lefroy, lodowiec Lefroy, Pope's Peak, czyli góra papieża i ostatnie góra Aberdeen, jak Aberdeen w Szkocji. Zaraz chodzimy. Plan jest taki, żeby przejść trasę powrotną w godzinę 20 lub mniej, tak samo jak w tą stronę w godzinę 19. Widoki piękne, ale trzeba złapać autobus, także lecimy. Ok, także wracamy tędy. Tam jest widoczna ścieżka aż do lasu, a tam widać w oddali jezioro Louis. Jeśli byłbym niedźwiedziem, to raczej na pewno chodziłbym na tamtej polance, ale nie widzę żadnego niedźwiedzia, także powoli tracę nadzieję, że dam radę zobaczyć jakiegokolwiek niedźwiedzia, będąc w Kanadzie. Ale jeszcze zostało kilka dni. Dotarliśmy z powrotem pod hotel, godzina 18, łącznie przebyliśmy dystans 13,5 km dzisiaj. Pogoda mogłaby być troszkę lepsza, minimalna, widzimy dużo chmur, ale ogólnie super. Dobra, opuszczamy piękny hotel Fairmont Chateau i idziemy na autobus. Także autobus 5:45, jeśli chcecie się dowiedzieć jak zamówić, zagwarantować sobie miejsce w takim autobusie, bo nie jest łatwo, zerknijcie na link pod wideo. Także wracamy do hotelu. The people were camping and they had a dog. So the dog went and agitated the bear, and the bear chased the dog back, and then they went after the people too. Oh, and anything happened to people? Yeah, they were killed. Really? 2 października 2023 roku wstrząsająca tragedia rozegrała się w Parku Narodowym Banff w Kanadzie, gdy niedźwiedź grizzly zaatakował parę oraz ich psa.
Atak ten skończył się niestety tragicznie dla 2 osób i psa. Przedstawiciele parku dotarli na miejsce zdarzenia po 5 godzinach. Niedźwiedź, który nadal wykazywał agresywne zachowanie, został uśpiony na miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Według Parks Canada w prowincji Alberta żyje około 691 niedźwiedzi grizzly, 65 z nich w Parku Narodowym Banff. Tylko 14% ataków niedźwiedzi grizzly kończy się tragicznie, ale wraz ze wzrostem liczby osób spędzających czas na świeżym powietrzu rośnie liczba spotkań ludzi z niedźwiedziami. A wy co myślicie o tym całym zdarzeniu? Także jesteśmy niedaleko hotelu Lake Louise Inn i niedaleko tego hotelu znajduje się właśnie centrum handlowe. Tutaj możemy znaleźć restauracje, wypożyczalnie rowerów, alkohole, market, supermarket, herbaty i wiele innych. Następnie poszliśmy do restauracji coś zjeść. Zaczęliśmy od zupy kukurydzianej. Okej. Z czego niby ziemniaki? Dziwne są. Także na drugie danie spróbujemy steka. Alberta steak, czyli tutaj z prowincji Alberta. Z bizona. Dobry. Tylko że mówiłem bardziej surowy. Zrobiony. Okej, właśnie byliśmy zjeść w restauracji Lake Louise Village Grill and Bar. Na pewno jej nie przegapicie, bo to jest jedyna restauracja w okolicy. Rachunek za 2 piwa, 2 zupy i 2 steki wyszedł $116. Zapłaciłem 120 i pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby pytali się o napiwek. Dodatkowych $10. Także nie wiem, jeśli to jest normalne w Kanadzie, dajcie znać w komentarzach. Jeśli nie powinienem płacić, też dajcie znać w komentarzach. Raczej tu nie wrócę, ale jakbym wrócił, no to na pewno bym nie szalał ze stekami, tylko zamówiłbym klasycznego burgera za połowę ceny. Także wielki dzień dzisiaj. Okej, 5:12, zaraz odjeżdżamy na wschód słońca nad jeziorem Moraine. Także niebo mamy przepiękne, czyste. Możemy zaobserwować Satelity SpaceX. Cała podróż potrwa 30 minut. Autobusem dojedziemy na miejsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie ciemno. Jest super, jest super. Nawet nie czuję się zmęczony. Kawka jest. Okej, lecimy. Dotarliśmy autobusem 30 minut i teraz idziemy w stronę tej ścieżki. Jest łatwo, bo przynajmniej już tu byliśmy i wiemy jak iść, wiemy gdzie iść, także jest dobrze. Jest 5:50 rano i zobaczcie, już tu jest 100-200 ludzi. Już kilka autobusów stało na parkingu. Dobra, my idziemy dalej, już mamy upatrzony spot, bo już tu byliśmy kilka dni temu, także jest dobrze. Także znaleźliśmy fajną miejscówkę z dala od ludzi, tam u góry są wszyscy ludzie i tam my zeszliśmy trochę niżej, skałka. Pięknie. Sami zobaczcie, coś pięknego, warto było wstać tak wcześnie. Najnormalniej w świecie jest za zimno, dlatego też plan jest taki, może pójdziemy na kawkę, herbatkę, pójdziemy się przejść, pójdziemy na kajaczki. Tam jest Moraine Lake, a tu jest jak wyglądają góry i cała dolina z innej strony. Także tutaj widzimy kafejkę, a także sklep z pamiątkami. Otwierają o 8 rano i widzimy kolejkę ludzi, którzy czekają. Także powinni otworzyć lada moment. A tu widzimy kabiny na Moraine Lake. Też pewnie można wynająć. Niestety nie dowiadywałem się, ile to kosztuje. Tutaj widzimy wypożyczalnię kajaczków. Jeszcze nie wiemy, ile kosztuje, na razie jest zamknięte, ale wrócimy tutaj i później się dowiemy. Dzisiaj zrobimy sobie łatwy trekking, 1,1 km.
wzdłuż jeziora Moraine. Także doszliśmy do końca jeziora Moraine. Dystans 1,1 km. Spokojny spacerek ze stopami. 30 minut nam to zajęło. I tu możecie zaobserwować koniec jeziora i wodospadu. Kawka Moraine Lake. Także znaleźliśmy trochę słońca na przystanku, bo tam gdzie jest jezioro nadal jest cień, także jest bardzo zimno. Także chwilę tutaj spędzimy, żeby się ogrzać. Jest sklep z pamiątkami, także tutaj spory. Nie spodziewałem się, że aż tak duży będzie. Wypożyczalnia kajaków $160 za godzinę. Jak do tej pory najwięcej. Jezioro Louise 150 i jezioro Emerald 100. We'll just get your payment on this machine here. How are we doing today? Yeah, good. Siadamy na kajaczek na jeziorze Moraine. O, to jest coś pięknego. Na razie 15 minut wiosłujemy, jesteśmy trochę dalej niż połowę jeziora. Takie widoki, codziennie mógłbym na to patrzeć. Także widzimy Valley of Ten Peaks, czyli 10 szczytów, a także górę Temple. O tam. Chcesz pod wodospad? No dobra. Co niektórzy wiosłują, co niektórzy nagrywają, selfikują. Samojebki, wiecie jak. Wow, niesamowicie. Tam widzimy, co to, sarny? Trochę dzikiej zwierzyny. Dopłynęliśmy do wodospadu w 22 minuty. Elegancko. Płyniemy teraz dookoła tutaj za tą wysepkę, zobaczyć co tam się dzieje. Także dotarliśmy do końca jeziora, 32 minuty. Przepięknie. Tu moglibyśmy już stanąć. Płytko. Coś pięknego, 20 lat czekania na jezioro Moraine, żeby się tu pojawić, a jeszcze kajaczkiem przepłynąć się kanoi. Podwójne marzenie się spełnia. Także skończyliśmy właśnie krótką przygodę kajaczkiem dookoła jeziora Moraine w Kanadzie. Drogo, strasznie drogo, ale warto. Że ile to kosztowało? Około 500 zł za godzinę. Sporo, no ale raz w życiu można sobie pozwolić na coś takiego. Tym bardziej, że czekałem na ten moment 20 lat, żeby się znaleźć nad tym jeziorem. Będąc w Kanadzie, grzechem byłoby nie morsować w którymś z tych przepięknych jezior. Ale to jedno jest wyjątkowe. Jezioro Moraine. Według mojego skromnego zdania nie ma lepszego miejsca na świecie do morsowania. Temperatura wody w tym i w większości jezior to 2 stopnie. Związane jest to z faktem, że woda spływa prosto z lodowców. Oh, 2 minuty w tej wodzie zdecydowanie wystarczająco. Fajnie czuć ciarki teraz wszędzie. Mówimy do widzenia do jeziora Moraine. Jest przepięknie, jest moc. Na razie. Próbujemy Lake Louise Banff Gondola, czyli kolejkę górską koło jeziora Louise. Tam jest kolejeczka. Koszty $62 za osobę plus 5% tax. Za 2 osoby wyszło $130 łącznie. Good, thanks. Are we riding in the open chair or the closed gondola? I don't mind if you go Open, I think it's nice weather. Does this Były 2 kolejki. Jedna do zamkniętej gondoli i jedna do otwartej. Jest ładna pogoda, także zdecydowaliśmy się na otwartą. Poza tym każdy chciał iść do zamkniętej, także... O, to jest zamknięta. Także była większa kolejka. Także im wyżej jesteśmy, tym lepsze widoki są. Zobaczcie na to. Z tyłu widać Lake Louise, zielone takie. Dotarliśmy na górę, zajęło to 10-15 minut. Trochę jesteśmy zawiedzeni, bo tylko nas wzięło do tego punktu. Tam jest następna kolejka.
jedzie na samą górę, ale wygląda, że jeszcze nie jest otwarta. Dopiero chyba ją robią. Tam w oddali widać tablicę i jest brama. Przez tą bramę jak przechodzisz, to wchodzisz na własne ryzyko. Jest napisane, że to jest kraj niedźwiedzi i żeby uważać. I ogólnie brama jest podpięta pod napięcie, także taka zachęta, można powiedzieć, żeby przejść przez tą bramę. Tu jest informacja, że kolejka górska, ta druga, może cię zabrać na samą górę tylko w okresie zimy. Także znajdujemy się na punkcie widokowym, z którego widać Banff i okolice. W tle widać jezioro Louise. Jest przepięknie, naprawdę. Stąd możecie zobaczyć natwy gór i wysokość gór dookoła. Nie wiem, czy poznajecie tutaj Assinboine. Wygląda jak Matterhorn w Szwajcarii. Jakieś 100 metrów w dół stąd jest restauracja. Także sprawdzimy, co tam mają dobrego. Z takimi widokami na pewno będzie smakowało. Ja zamówiłem burgera z frytkami, bo no, nie można spaprać burgera, tak? A jeśli natomiast chodzi o Ole, to zamówiła królika z pappardella. Pappardelle. Pappardelle. To jest makaronem. Także spróbujmy to na szybko. Mega dobre, mega dobre. Bon appetit. Ogórek kiszony w panierce. Mega dobre. Zobaczcie, ten widok. Jezioro Louise. Przepięknie. Whitehorn Bistro to nazwa tej restauracji. A tam właśnie jest kolejka. Także wracamy na kolejkę. Przepiękne widoki. Lake Louise i 6 lodowców. Góra Temple. Jeden z lepszych widoków z kolejki górskiej, na jakiej kiedykolwiek byłem. Coś pięknego. Dobrze wydane $62 na kolejkę. Zdecydowanie polecam. Następnym miejscem, które warto jest odwiedzić, jest Canmore. Jest to małe miasteczko, 30 minut drogi od Banff. Jest to bardzo dobrą, tańszą alternatywą dla Banff. Dla porównania pokój w dosyć dobrym hotelu tutaj kosztuje $300, a w Banff 500, także to jest ta różnica. Jest tu pełno sklepów, restauracji, widzicie co się dzieje. Jest sporo ludzi, także śmiało można odwiedzić Canmore. Także tak jak mówiłem, dużo sklepów i galeria ze zdjęciami. Tutaj. Patrzcie na to. Że z Canmore można zobaczyć 3 siostry. Góry 3 siostry. O tam. Dzisiejszy dzień był bardzo gorący, 27 stopni. Lody to jest prawie że obowiązek. W Kanadzie wszystko jest ogromne. Góry, auta i nawet lody. Zobaczcie na rozmiar tego loda. I mega dobre. Rozważałem przeprowadzkę do Kanady, ale zobaczyłem ceny domów. 1 200 000, 2 344 000, 2 677 000. I to wszystko w dolarach kanadyjskich. Okej, także idziemy zobaczyć Takakau, wodospady Takakau. Nie wiem, czy wymawiam to poprawnie. Także teraz jesteśmy na parkingu, który jest za darmo, także bonus, a tam są wodospady. Wodospad jest olbrzymi. Czerwone krzesła, z tyłu wodospad Takakau. Także te krzesła są zlokalizowane w większości dużych atrakcji. Także można sobie usiąść, pozować do zdjęć i odpocząć przy okazji. Wszystkich krzeseł jest ponad 200 w całej Kanadzie. Okej, dotarliśmy do wodospadu Takakau.
Są przepiękne, są przeolbrzymie. Zajęło nam to jakieś 10 minut max. Dojście tutaj, teren płaski. Także nawet śmiało można w klapkach przyjść, no chyba że chcecie wejść trochę tam wyżej. No to co najmniej adidasy. Woda spływa z lodowca Daly. Czuć tutaj już bryzę taką zimno, także co chwilę muszę wycierać obiektyw, bo jest dosyć wilgotno i mokro. Przesunęliśmy się bliżej wody i jest czuć wilgoć, jest zimno, jest tutaj mokro. Widzę, że obiektyw i aparat jest cały mokry, także zrobimy tylko kilka dzieł, kilka zdjęć i uciekamy dalej. W drodze powrotnej z wodospadów Takakał zauważyliśmy coś takiego. Miejsce, gdzie dwie rzeki się łączą. Jedna niebieska, Kicking Horse River, czyli rzeka kopiącego konia, a także biała woda, rzeka Yoho. Idziemy tam, widzimy pomiędzy drzewami już wodospady i punkt, w którym się łączą. Także widzimy niebieską wodę u góry i białą tutaj i to wszystko się łączy właśnie w tym punkcie. Także następny nieplanowany stop. Górny tunel Spiral. Pociąg wjeżdża tędy, robi kółko pod ziemią i wyjeżdża tamtędy. Mieliśmy szczęście, bo akurat pociąg przejeżdża. Także to jest parking do Natural Bridge, naturalny most. Jest za darmo, tu mamy nawet toaletę. Mówiąc za darmo, mam na myśli, że płaci się za pozwolenie do wjechania do parku i w cenie są wliczone darmowe toalety i większość darmowych parkingów. Także następnym miejscem jest Natural Bridge, czyli naturalny most. Lepiej będzie widać, jak pójdziemy na punkt widokowy tam. Także dotarliśmy do punktu widokowego. Tam jest miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą. Tam jest parking. Także jest mniej niż minutę, żeby tutaj dotrzeć na piechotę. Także naprawdę warto. Zobaczcie na to. O, jakiś odważny pan się znalazł, który wszedł w miejsce, gdzie wchodzić nie można. Które warto jest zobaczyć, jest Golden Sky Bridge. Także idziemy dowiedzieć się, o ile są bilety. Złoty most jest 144 km od Banff, gdzie bilety kosztują $54 plus VAT. Jest też opcja super dla dzieciaków, są zjeżdżalnie linowe, jest spinaczka, ścianka spinaczkowa. Tutaj zaczynamy Canyon Trail, także zajmie około 45 minut, żeby przejść przez dwa mosty i zobaczyć kilka atrakcji po drodze. Wliczając to olbrzymią huśtawkę Gigant, dwa mosty i zipline, czyli taką większą zjeżdżalnię na linię. Po 2 minutach, nawet nie, dotarliśmy do górnego mostu. Widzimy tutaj most za nami, ludzie idą bardzo wolno. Ten most przypomina mi Bridge Hilary'ego w Himalajach. Byłem tam w tamtym roku i bardzo podobnie to wygląda. Z tą różnicą, że nie ma lin zabezpieczających w Himalajach. Tutaj jest ich sporo. Jesteśmy na moście Sky. Ma on długość 150 metrów i znajduje się 140 metrów nad ziemią. Stąd też widzimy drugi most. O tam. Gigantyczną huśtawkę i zjeżdżalnię na linach. Trzęsie się. Dotarliśmy do końca mostu i można zobaczyć co najmniej 20 osób na całym moście. Kolejka linowa, tędy. Akurat ludzie się szykują, także idziemy, zajmiemy jakiś fajny spocik szybko i ich nagramy. Także stąd widzimy zipline, zjeżdżanie na linach, super sprawa. Także widzimy stąd dolny most i gigantyczną huśtawkę, o tam. Ale zobaczcie sami na widoki. Terminator. A LSD? O, tu masz huśtawkę. Każdy Sky. Huśtawka dotknij nieba, a jest idealną okazją, żeby sobie zrobić fajną fotkę.
Także teraz wchodzimy Lower Sky Bridge, czyli dolny most. Także dotarliśmy do końca mostu. Super. Także jeśli chcecie pograć w szachy, proszę bardzo. No odbij się trochę. Tutaj mamy huśtawkę Gigant, ale z jakiegoś powodu nikt z tego nie korzysta. Ani jednej osoby nie widzieliśmy, odkąd tu jesteśmy. Także jest nawet rzut siekierą. Skończyliśmy godzinkę w Golden Sky Bridge, czyli złoty most w niebie. Można tak to przetłumaczyć bezpośrednio. Oryginalnie myślałem, że tutaj się tylko i wyłącznie płaci za to, że przechodzisz przez ten most, wracasz i koniec. A tu jest naprawdę sporo do robienia, także bardzo dobrze wydane $54. Następnym razem wybierzemy się do Vancouver, gdzie 3 wieloryby prawie wywrócą nasz ponton. This is crazy. This is awesome. Zobaczymy ciemne strony miasta i ludzi zombie po zażyciu fentanylu. Wybierzemy się do Top of Vancouver, żeby zobaczyć panoramę 360 stopni Vancouver, Także to było niesamowite. a także Muzeum Nauki i zegar działający na parę. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.